Co byś zrobił, gdybyś nagle znalazł się sam w okopie z rannym kolegą u boku, a w twoją stronę maszerował duży oddział rosyjskich żołnierzy wspartych pojazdem opancerzonym? Widzisz co najmniej 10 wrogów, a prawdopodobnie jest ich znacznie więcej. Jesteś praktycznie sam. Twój jedyny towarzysz jest ranny, a wroga piechota wsparta BMP idzie prosto na was. Masz 3 możliwości, ale żadna nie jest dobra. Pierwsza, zostawić rannego kolegę i próbować się wymknąć, czołgając się i ukrywając w terenie. Szanse na przeżycie są spore, ale musiałbyś porzucić towarzysza. Druga, próbować zabrać rannego ze sobą. Szanse na przeżycie spadają dramatycznie. Poruszasz się wolno, robisz hałas i stajesz się łatwym celem. Prawdopodobnie zginęlibyście obaj. Trzecia, zostać na miejscu, bronić pozycji i kolegi do samego końca. Ukraiński żołnierz Rusłan Zubariow wybrał najtrudniejszą drogę. Postanowił zostać i walczyć, choć wiedział, że szanse na zwycięstwo i wyjście z tego cało są prawie zerowe. Rosjanie mieli miażdżącą przewagę liczebną i wsparcie opancerzonego pojazdu. Rusłan i jego partner dostali zadanie utrzymania posterunku przez 1,5 godziny. Dzień był względnie spokojny, dopóki w pobliżu nie spadł moździerz, który ranił jego kolegę. Rana nie była ciężka, ale uniemożliwiała walkę. Zostało im jeszcze tylko pół godziny do zmiany, gdy usłyszeli charakterystyczny dźwięk zbliżającego się pojazdu opancerzonego. Magazyny, sproszę, magazyny! Mój automat daj! Nie wychylali głów z okopu. Czekali na kontakt z dowództwem, które obserwowało sytuację dronami. Во, пидоры лезут! Пидоры лезут! Автомат не утримал. Гранату, гранату, гранату! Еще! Magazyny na automat! Nalega, aby jego kolega spróbował wezwać pomoc i dowiedzieć się, gdzie jest wsparcie. Rusłan na wszelki wypadek przygotował broń przeciwpancerną. Kilka sekund później dowódca próbował ich ostrzec przez radio, że zbliża się około 12 rosyjskich żołnierzy z wsparciem BMP. Ze względu na rosyjskie zakłócanie łączności komunikat był ledwo zrozumiały. Gdy w końcu dotarł, było już za późno. Rosjanie byli zaledwie kilka metrów od okopu. W tym momencie Rusłan włączył swoją GoPro. Chciał nagrać wszystko, nawet własną śmierć. Rosyjski pojazd opancerzony otworzył ogień supresyjny po centralnej części okopu. Rusłan podjął decyzję, musi najpierw wyeliminować BMP. Kolega podał mu RPG. Pierwszy strzał był celny, ale pojazd nadal strzelał. Drugi strzał, broń zawiodła. W tym momencie Rosjanie zlokalizowali ich pozycję i zasypali okop ogniem. Она просит. Дай руку. Дай другую, точно! Это! Дай сюда. Ты ебать!
не помогли. Не знаю. Гранату, гранату. Там в углу американки. Дай рацию. Выезжай, выезжай. Хакер, хакер, срочно нужна помощь, срочно, вызывайте Алекса. Треба за бугрі стоять. Да. Gdy na chwilę przerwali, Rusłan wystawił się ponownie i tym razem trafił. BMP zostało zniszczone. Nie było jednak czasu na radość. Zaraz potem zobaczył rosyjskiego żołnierza zaledwie kilka metrów od siebie. Z zimną krwią podniósł karabin i wyeliminował go, jakby to była zwykła rutyna. Точку. Короче, працюйте. Бог, выезжай на вождеву, блядь. КамАЗ тоже выезжай. Патрулов не можна. Алекс, Алекс, Алекс. Алекс, что ты наблюдаешь? Что наблюдаешь? Walka trwała dalej w szalonym tempie. Rusłan likwidował kolejnych napastników, zmieniał broń, gdy skończyła się amunicja i prosił kolegę o przeładowanie. W pewnym momencie jego karabin zaciął się w krytycznym momencie. Rosjanie zaczęli używać własnych granatników. Sytuacja robiła się dramatyczna. Быстро! Нет, в углу! Mimo ogromnego stresu Rusłan zachowywał zimną krew i nawet w ferworze walki zwracał się do starszego, mniej doświadczonego kolegi uprzejmie. Sproszę i dziękuję. Amunicja topniała w oczach. Gdy wydawało się, że to już koniec, udało się nawiązać kontakt z dowództwem. Pomoc była w drodze, ale dowódca przekazał złą wiadomość. Od północnego zachodu zbliża się kolejna grupa około 10 rosyjskich żołnierzy. Что по квадрику, что по информации? Выехал наш резерв, в вашу сторону наш резерв. Два посадки, зараз у вас на бруствере. Сколько там? Человек 8-10, плюс-минус 8-10. Плюс. Отстреливайте. Автомат.
Rusłan walczył dalej, oszczędzając każdą kulę i granat. W końcu Rosjanie zaczęli się wycofywać i rzucili granaty dymne. Przez chwilę myślał, że to przygotowanie do ostatecznego szturmu pod osłoną dymu. Stanął w okopie gotowy na śmierć. Нон-стоп, нон-стоп, я хищник, выйди на связь. Нон-стоп, 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 я хищник, выйди на связь, пожалуйста. Что вы видите с квадрика? Что вы видите с квадрика? Там все нормально, подходят, Яльки очень уйти, заведите посадку, Яльки прям разрез на 12 от тебя, они сидят в кустах за разрывом посадок, хуяльки туда всего. Принял плюс, принял плюс. Зарядный. А что это за дым? А Т4 дай вот эту хуйню. Да. Туда вниз ляжет, если сейчас увидел. Смотри, Виталя, держи, сколько у тебя осталось? Сука, он оттуда. А? Не-не-не, это нормально. Хакер, а кто? Na szczęście radio ożyło. Dowódca potwierdził, że wróg się wycofał. Atak został odparty. Rusłan miał jeszcze szansę dobić wycofujących się Rosjan. Zdecydował się użyć AT-4 i precyzyjnie wystrzelił w okolice zniszczonego BMP, tak by odłamki raziły ukrywających się za nim żołnierzy. Udało się. Wyeliminował kolejnych. Раз. Нон-стоп. Что там, рассказывайте. Пока все по-старому, не лежат, чилят, блядь, за кустом, как между нашей и пидорской посадки. Понял, принял, плюс. Руся, прям за кустом, хуяльте в куст, их там лежит, сука, человек 5, блядь, накидайте туда ЗПшек, СПК, со всего. Плюс. Давай его под ствол. Ta walka to jeden z najbardziej niesamowitych przykładów determinacji i odwagi. Rusłan bronił pozycji do samego końca, nawet gdy wydawało się, że nie ma już żadnych szans. Walczył, dopóki nie padła ostatnia kula.